Według jednego z mieszkańców około połowa domów w Wrightwood to domy letniskowe, a raczej pełnoprawne domy całoroczne, ale używane tylko do wypadów za miasto. Nic dziwnego, że w miejscowościach takich jak ta czy Idlewild znajdowałem około 5 biur pośredników nieruchomości. W taki ciekawy sposób tutejsza straż informuje o poziomie zagrożenia ze strony pożarów lasów otaczających Wrightwood. Amerykanie kochają posiadać. W niedzielny poranek kilka panów podjechało sobie na poranną kawkę takimi oto wehikułami. Klasycznie. Wrightwood to kolejne miejsce, gdzie uwielbia się hikerów. Zapewne dlatego, że wydłużają sezon zarobkowy, ponieważ jest to typowe miasteczko turystyczne. Latem turyści chodzą po górach, a zimą zjeżdżają na nartach. Hikerzy PCT są więc rozgrzewką przed pełnym sezonem letnim. Pora uzupełnić zapasy jedzenia. USA to prawdziwy raj dla smakoszy whisky i podobnych trunków. Nie chodzi mi tylko o wybór, ale i o same ceny w porównaniu do zarobków. Według amerykańskiego Biura Statystyk Rynku Pracy mediana zarobków w USA w trzecim kwartale 2017 roku wyniosła $3428 miesięcznie przy 40-godzinnym tygodniu pracy. W Polsce kwota ta była niemal identyczna, bo 3511 zł przed opodatkowaniem. Przyjmując więc, że zarabiamy te same kwoty tylko w innych walutach, wyobraźcie sobie, że możecie kupić krowę Jacka Danielsa za 17 zł. Według OECD Amerykanie posiadają drugą na świecie po Luksemburgu siłę nabywczą swoich wynagrodzeń. Lottery ticket for $2 and I'm gonna win $195 million. W Polsce mamy drive-thru w McDonaldach i KFC, ale w życiu bym się nie spodziewał, że Amerykanie mogą robić zakupy nie wychodząc z auta nawet w aptece. Mega łatwo dostałem się do Filan. Chyba trzeci samochód się zatrzymał, taki Jeep należący do, uwaga, pastora i jednocześnie policjanta. Pan ma dwie prace. No i właśnie tu w tym budynku za mną sobie śpiewają i tak fajnie się złożyło, że akurat skończyłem wszystkie zakupy i pan mnie zabierze z powrotem do Wrightwood. No i robi się znowu przypał, jak zawsze po mieście. Plecak jest taki ciężki, że ja pierdolę, nie? Już nawet nie będę oszczędzał słów. A jeszcze nie ma wody, nie? Ale mi się trafiło. Ten ksiądz zaoferował mi, żebym został u niego w domu. I właśnie zostawił mnie w swoim domu. No wiecie, że księża tutaj mają całe rodziny, więc oni tu mają 4 dzieci. Zaraz po mszy przywiózł mnie tutaj, przebrał się i pojechał na jakieś tam urodziny, nie wiem, i będą tutaj za kilka godzin. Właśnie już wziąłem prysznic, wiadomo, pierwsze co hiker robi, jak może, to bierze prysznic. I robię pranie. To jest śmieszne też, te pralki amerykańskie, nie wiem czy będzie coś widać, mam nadzieję, że będzie, bo tu jest ciemno. Są ogromne po prostu, są takie ogromne. I zawsze każdy Amerykanin ma od razu suszarkę, nie? Zawsze. I mogę używać wszystkiego w domu, wszystkiego z lodówki, oczywiście lodówa tego amerykańskiego. Hops i hops. Na bogato. Także dzisiaj się najem, to na pewno. Pierwsze co zwróciłem uwagę to mleko. Brakuje mi mleka w diecie, więc no podoba mi się chata w ogóle. Dużo drewna. Taka przytulna i wygodna bym powiedział. Kuchnia cała też z drewna. Na dworzu mają jacuzzi, właśnie to tutaj na ziemi co jest, to jest jacuzzi. I taki mały backyard. No nie taki mały w sumie. Pierwsze co, to w tym miejscu jakby stanął ze mną i wyjaśniał przez, nie wiem, 3 minuty, jak używać Netflixa i telewizji, jak bym chciał oglądać telewizję. To jest mega super, podoba mi się te żaluzje takie drewniane. To co mi się podoba bardzo w Stanach to są kible, bo one są inaczej skonstruowane niż u nas, że jakby ta woda zasysa to wszystko, a u nas to po prostu spływa siłą ciężkości. No i wiadomo,
z boku mają te uchwyty zwalniające. To jest też śmieszne, że jest tylko jedna gałka i po prostu nią się steruje temperaturę. Nie można sterować mocy, z jaką leci woda. Jak w Toy Story trochę. Tak właśnie sobie to wyobrażałem. Tak dobrze być w domu. Można się rozwalić, oglądać Netflixa, zrobić pranie, nie śmierdzieć, nie być brudnym. Jak wrócę, to zbuduję sobie dom albo kupię sobie mieszkanie za pieniądze ze sprzedaży nerki chyba, nie wiem skąd. Kupię sobie komputer i będę grał w gry i już nigdy nigdzie nie pojadę. Nie. Podoba mi się kościół w Ameryce. Jest taki dla ludzi. Pastor ma żonę i dzieci. Wie więc, co mówi, gdy wypowiada się na tematy małżeństwa. Po mszy Jeff zostaje czasami nawet 4 godziny, żeby wszyscy mogli z nim porozmawiać. Prawdziwa służba. A może to już praca? Ludzie widzą w nim pomoc, wiedzą, że mogą z nim porozmawiać o wszystkim i że im doradzi w razie potrzeby. Jeff przyjmuje nawet w domu. Oh no. Oh, smile. Because it's a video, yeah. I'm gonna have American pancakes. Is that a butterfly or something? Oh, why is it so hard to leave town? Probably because of the backpack, but something else too. I had a really great time with Jeff's family yesterday evening. Thank you guys again for hosting me. I will never forget it. Thank you for breakfast. I'm at the inspiration point and unfortunately I forgot to wish you happy birthday, daughter of Jeff, because I forgot your name, sorry. So happy birthday from the inspiration point. I wish you all the best and many travels. I'm at the Vincent Gap at level 1980 meters. In front of me there's a nice uphill hike again for Mount Baden-Powell, which is 2,860 meters, almost 1 kilometer up. It will be fun, but as always The Witcher will help. Audiobooks helps in tough situations. The section I'm going to hike is really tough because, yeah, as you can see, there's a lot of elevation and I have to carry food for at least 5.5 days. So backpack is really heavy. Oh, and I'm running short of memory for my camera, so for the next 6 days there will be not much footage. Sorry for this. It's getting really cold. We have even snow here and it's getting higher and higher. We are far above the clouds. Mimo wypowiedzenia na głos cyfr, nie byłem świadomy, czego właśnie się podejmuję. Szczyt Baden-Powell przewyższa polskie rysy. Nigdy nie wchodziłem tak wysoko, to też nie wiedziałem, jak duży jest wpływ rozrzedzonego powietrza. Posłuchajcie mojego oddechu. Czy to już jest hiperwentylacja? Okay, so that's the highest mountain I have ever been on. It's over 9,000 feet. Really nice. Almost 3 kilometers. I like this place. Look around.
beautiful. Niewiele poniżej szczytu spotkałem niezwykłe drzewo. Nosi imię Walden Tree i jest odmianą sosny, dokładnie Limber Pine, co na polski tłumaczy się gibka sosna, pewnie ze względu na te kształty. Wiek drzewa szacuje się na 1500 lat. Niesamowite. Ludzie rodzili się i umierali, przemijały mocarstwa, toczyły się wojny. Ludzkość wybijała się milionami, podczas gdy drzewo trwało, rosnąc na samiutkiej grani, nie wiedząc o niczym. Nie wiedząc też, jak trudne będzie zakorzenienie się w tym miejscu. Spójrzcie na te wspaniałe, przedziwne, poskręcane korzenie, na włókna drewna płynące niczym rzeka pomiędzy gałęziami. Pachnie jak drewniana szopa latem. Drewno jest suche, w większości zapewne już martwe. To trochę smutne. Widzę wolę życia. Drzewo wypuszcza nowe gałęzie w desperackiej próbie przetrwania, ale nie wie, że wiatr systematycznie wywiewa piasek spod jego korzeni. A może jednak wie? Skoro przeżyło tyle czasu, nie może być głupie. Dostrzegam, że korzenie wypuszczało w stronę wiatru, maksymalizując swoje szanse. Czysta mechanika. Drewno najlepiej przynosi siły rozciągające, a drzewo zdaje się dobrze o tym wiedzieć. Tylko czy korzenie rosną szybciej, niż wywiewany jest piasek? Czy w ogóle jest w nich jeszcze życie? Dowiemy się o tym. Może za rok? A może za 500 lat? Dolina po lewej znajduje się w cieniu opadowym tejże góry, na której stoimy. Tak, tak. That's what I was afraid of. It's cold and wet, and I don't have my rain jacket. Just a shitty emergency poncho. I hate it. I have lost my temper already several times. It's so annoying. I think this is the test day. It's cold, almost raining all the time. It's kind of foggy rain. My poncho is driving me crazy and it's not covering my arms, so they are wet, and hands. I'm wearing double gloves. That was a test for me, I guess. It was supposed to be uncomfortable. It was cold and wet and everything, and I was exhausted and I was sweating. And can you see that? God damn it! So it was supposed to be like this, but now goal achieved. Take me home. No. God damn it. Yeah. So as you can see, this I have to buy a rain jacket. There's a closed part of the trail because they want to restore the natural frog habitat or something. Trochę bałem się o tym mówić otwarcie, także powiem tylko po polsku. Poszedłem tam, mimo zakazu. To było najlepsze 5 mil w całej mojej dotychczasowej wędrówce. Szlak miejscami zarastał, a ścieżka zanikała. Zero śladu człowieka. Dużo częściej niż normalnie drogę zagradzały pozwalane drzewa. A najważniejsze było to, że byłem sam. No i to ja rozumiem. Ognisko jest, ogień, można się ogrzać. Przed chwilą padał śnieg. Jedzonko jest, woda zagrzana na ognisku. Nikogo nie ma dookoła, pusto. To ja rozumiem, tak właśnie miało być. Tak poproszę, żeby było dalej.
Przeliczyłem jedzenie i wychodzi, że mam więcej niż potrzebuję, więc sobie robię podwójny lunch dzisiaj znowu. I zaraz myję zęby, pakuję wszystkie kremy i wszystkie różne aromatyczne rzeczy. Pakuję je do dry sacka, do takiej torby, która jest wodoszczelna. Była wodoszczelna, bo oczywiście dziury już są, no ale co tam. I mam linkę i patent jest taki na niedźwiedzie, że idziesz gdzieś daleko, w miarę daleko, no mi się nie chce daleko iść, to gdzieś tutaj blisko to zrobię. Przerzucasz linkę przez gałąź, no i podwieszasz tę torbę z jedzeniem, żeby niedźwiedzie nie dosięgły. I liczysz na to, że nie będzie na tyle inteligentny, żeby linkę gdzieś tam urwać. Czyli najpierw ząbeczki, oczywiście z dala od namiotu. Szczoteczkę pakujemy. Ops. I taki woreczek jest niby wodoszczelny, przynajmniej powinien być deszczoszczelny. Też mi pustynia. Ale dzisiaj na przykład w ogóle było mi gorąco, więc nie wiem od czego to zależy. Może ogrzałem się przy ognisku dobrze wczoraj. Albo ten podwójny lunch. Więcej kalorii do ogrzewania w nocy. Torba wisi. Także dobrze jest, ale trochę za nisko to zrobiłem. Może czarny niedźwiedź by tego nie chwycił, ale grizzly na pewno by chwycił. No ale grizzly tutaj nie ma. Udało mi się dotrzeć do kempingu po niebywale długim, ciężkim dniu w słońcu. Możecie zobaczyć dowód na moich nogach. Tak się klei kurz do sunscreena. Na hikerów czekają zimne napoje i jakieś tam przekąski. Dostarczane przez California Trail Users Coalition. No i wierzą, że ludzie będą płacić po dolarze za każdy tam przysmak. No, wyobrażam sobie to w Polsce, żeby coś takiego było. To po prostu... No kiepsko to widzę, kiepsko. Ja oczywiście skorzystałem, bo zimny napój w takich warunkach coś pięknego. Szkoda, że nie można się wykąpać. W Kalifornii można legalnie kupować i palić marihuanę. Nic dziwnego, że prawie co drugi Amerykanin na szlaku takową posiada. Dla lepszego snu oczywiście. Thank you. Look at that thing right there. What the hell is that thing? Kalifornia to też Hollywood. Kilkakrotnie widywałem ogłoszenia na budynkach oferujące wynajem pod plan filmowy. Te skały możemy zobaczyć w licznych produkcjach, m.in. Star Trek i Battlestar Galactica. Dotarłem do nieba. Dosłownie. Dotarłem do Hiker Heaven. Wykąpany, świeży. Odebrałem nowe karty pamięci, także wracam do nagrywania i do zobaczenia jutro. To jest dopiero puszeczka z pomidorami, co?